No kultura, tak, to dostojna japońska limuzyna Lexus GS 450H. Ostatnio na kanale pojawił się taki Lexusik, ale poprzedniej generacji. No tu mamy do czynienia z Lexusem GS MK4, także jest to ostatnia generacja GS-a. Rocznik 2013, wersja Prestige, no jest zupełnie tak jak ostatnio w tamtym odcinku. Ogólnie wydawałoby się, że GS trzeciej i czwartej generacji to bardzo zbliżone samochody, nawet jeśli chodzi o osiągi, o moc, z pozoru o napęd też, ale nie, no są tutaj różnice i to znaczne. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później, no co, zmierzymy ją raceboxem, skoczymy na próbę autostradową. Tak jak wspomniałem, jest to ostatnia generacja Lexusa GS, później, no, wszedł ES, który jest zupełnie inny. Silnik ma nie wzdłużnie, a poprzecznie zamontowany. Tutaj mamy napęd na tył, a w ES-ie jest naprzód. ES jest bardzo fajnym samochodem, ale kurczę, na przykład już tutaj nie furczy i burczy. Tam będzie czterocylindrowy silnik pod maską, no tutaj mamy 6, chociaż w GS-ach były czterocylindrówki, była też 8-cylindrówka, ale gdy tak zestawimy GS-a trzeciego i czwartego, no to tutaj jest już zupełnie inna płyta podłogowa. Silnik spalinowy w zasadzie ten sam, ale z jedną bardzo istotną zmianą. I przede wszystkim mamy tutaj w końcu normalny bagażnik. No GS trzeciej generacji, bodajże bagaj, taka limuzyna, bagaj 280 litrów, a tutaj, no to panie drogi, prawie 500 litrów pojemności. Płyta podłogowa, na której oparty jest GS tej generacji, jest wspólna z Lexusem IS. No ta płyta w zależności od modelu po prostu jest albo mniejsza, albo większa. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to co, 13 rok, w 12 wszedł ten Lexus do produkcji. Bixenonic. LEDy do jazdy dziennej. Patrzcie, design tego samochodu ma już 12 lat, a wciąż wygląda on przesympatycznie. Nawet szczerze mówiąc, polift jest taki, kurczę, bardziej kontrowersyjny, jeśli chodzi o mordeczkę szczególnie. Grill, trochę mi się tak tutaj kojarzy on jakby z Infiniti. Ale czy te wszystkie wloty powietrza są prawdziwe? No tutaj po bokach są fejkówki, widzę. Tutaj już po środku prawdziwe. Zobaczcie w ogóle z tej perspektywy na ten front, jaki on jest śmiesznie zarysowany. Jakby ta centralna część jest tak ewidentnie bardziej wysunięta niż te z boku. Ciekawie, ale reszta? No to raczej taki tradycyjny sedan, tradycyjna limuzyna. Przyznam szczerze, że taki GS względem ostatniego jakoś bardziej jest, że tak to ujmę, sedanowaty. GS trzeciej generacji wyglądał troszeczkę jak liftback, troszeczkę inaczej szła ta linia dachu, jakby dłuższa była, taki bardziej troszeczkę garbaty był. Tutaj taki ewidentny sedan, coś bardziej jak BMW 5 raczej. Tak. Felgi tutaj mamy 19-calowe, nie są to felgi z GS, a z Lexusa RC wsadzone, ładny wzór. Szerokość opon 235 z przodu, 265 z tyłu. Tutaj jeszcze taki emblemacik hybrid. Dumnie, bo właśnie wersja 400H to taka, myślę, wisienka na torcie, jeśli chodzi o właśnie GS-a. Proszę bardzo, tutaj też taka niebieska poświata jakby. Znaczy wiecie, wisienka na torcie, bardzo fajna, prawie 350-konna hybryda, ale też nie zapominajmy, że tutaj już mieliśmy też GS F-a z V8 pod maską. Też świetny wóz, ale tutaj wersja raczej taka bardziej optymalna. Dobra, do bagażnika nie musimy już zaglądać. Oświetlenie z tyłu, tutaj dół zderzaka, proszę bardzo. Nie powiedziałbym, że to są jakieś fejkowe końcówki wydechów, taki ala dyfuzorek, tylko po prostu takie zaakcentowanie tyłu z dołu, no. Wie co, odpalimy sobie maszynę tylko. Odpalę, ponieważ komfortowy dostęp mi tutaj odsuwa fotel do tyłu. Jak będzie odpalony, no to przysunie się. No na to nie zwracajcie uwagi. Jedyny błąd, jaki nam tutaj będzie się po prostu wyświetlał, taki trójkącik i check SRS Airbag System. Po prostu ostatnio właścicielowi mata chyba tutaj pękła w fotelu, no i musi to naprawić. No maszyna właśnie zgasiła silnik. Jako już jest to hybrydka, no to po prostu na silniku elektrycznym sobie pracuje. Dźwięk zamykania i otwierania drzwi z tyłu. Bardzo ładnie. Nie ma tutaj akurat w tym egzemplarzu dociągania, ale jest za to półanilinowa skórka. Ślicznie ona wygląda, przyjemna jest ona w dotyku i spójrzcie na te drewno. W ciemno obstawiam, że jest ono prawdziwe, z prawdziwego forniru. To czekajcie, fornir z prawdziwego drewna, tak? Poprawnie? Powinno być. Możecie uzupełnić mnie w komentarzu i czy to jest faktycznie prawdziwe drewno. Tutaj wywietrznik prawdopodobnie jest to tunel do chłodzenia baterii, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, no bo hybryda mamy tutaj też baterię, silnik elektryczny, przestrzeń pasażerska z tyłu.
No jest kultura, wchodzimy. Ja mam 198 cm wzrostu, ten fotel ustawiony jest pode mnie, ale to jest wszystko przyjemne do dotyku, nawet tutaj z tyłu jest skóra. Fotel jest łamany, ale z miejscem z tyłu, kurczę, tak jak w poprzedniej generacji, tak dwumetrowiec za dwumetrowcem nie zmieści się tutaj swobodnie. Oczywiście można sobie siedzieć i tak dalej, no ale o sufit już dotykam fryzurką. Nogi, tak powiedzmy, no tu zmieszczę, ale też troszeczkę na siłę. Jakby tutaj, nie wiem, 4 osoby po 185 wzrostu jechały, to spoko. Przycisk, żeby ten fotel sobie wyregulować, jakby tutaj VIP siedział z tyłu. O, pochylenie, radyjko. No. Proszę. Kurczę, wygląda to trochę oldschoolowe. Pamiętajmy, że też auto jest z 2013 roku, ale jak najbardziej jest to funkcjonalne i sprawia wrażenie takie, nie wiem, no takie pozytywne jest to w odbiorze. Fajnie, taka limuzyna, no. Tu jeszcze schoweczek. Też flokowane, mięciutko, fajnie. Przyjemne to wszystko w dotyku. W ogóle ta skóra, super. Tapicerki lexusowskie, naprawdę liga. No i przestrzeń z przodu dla kierownika tego pojazdu i kompana. Ej, ogólnie kompan ma tutaj fajnie, zaraz wam coś pokażę, bo przednie fotele troszeczkę różnią się od siebie. Jest tutaj oczywiście keyless, ale spójrzcie na to. Ktoś sobie tutaj z przodu siada i zobaczcie, no lecimy w dłuższą trasę i coś takiego, jakie to jest podparcie strasznie duże, miękkie, fajne te fotele są. No, nie są to aż takie super pufy, ale są dość miękkie. No, rozkładamy się i lecimy. Sam nie wiem, czy VIP powinien tutaj siedzieć z tyłu, czy może jednak z przodu. Wchodzimy do środka, dźwięk otwierania i zamykania drzwi z przodu. I boczek. Miękki, miękki, cały jest mięciutki. No i tutaj skórka, cała taka wielka połać. Tutaj black piano, też takie magnezowe jakby, taka satynka. Czekajcie, a jeszcze z tyłu, jak to jest z materiałami? To jest Lexus, jest tutaj miękko. Audio mojego imiennika, czyli Marka Lewinsona, tutaj akurat nie ma, ale mimo wszystko jest tu bodajże 12 głośników. Audio jest Philipsa, bateria, już tutaj nam się rozładowało to auto, odpaliło silnik, będzie nam doładowywać. No i fotele z przodu. Proszę bardzo, wentylowany, podgrzewany, masa tutaj jest regulacji. Proszę, tutaj jest taki mniejszy. Wysięgnik, kurczę. Tutaj z boku, zobaczcie, aż to widać, jak to się porusza. Regulacja nalędźwia, pochylenie, wiadomo. No i tutaj jeszcze, łamanie. Zagłówek jest elektryczny, a akurat zagłówek nie jest elektryczny, manualnie regulowany. Tak, tutaj mieści się prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą. Ja tutaj nie mam na co narzekać. Może delikatnie bym, tak sobie zrobił, bo czuprynką dotykam o podsufitkę. Siedzi się tutaj troszeczkę wyżej niż przykładowo w E-klasie albo BMC 5. Podobna pozycja za kierownicą była w GS-ie poprzedniej generacji. Też tak właśnie wyżej się siedzi troszkę. Widok z perspektywy kierowcy. Nie ma tutaj uwag. Normalnie, jak w sedanie. Zobaczmy, jest tutaj jakaś kamera. Jest kamera cofania. Dobra, bo jest po prostu takie ustawienie, po prostu inne widoki. Kierownica normalna, chociaż ma tutaj takie delikatne bicepsiki, ale raczej jest to limuzyna do takiego dostojnego i godnego przemieszczania się, chociaż gdy chcemy, no to można tutaj depnąć. Jest to wersja Prestige, ale w F-Sport nawet tutaj mogła być skrętna tylna oś. No kurczę, ten błęd airbagu, no to trzeba, po prostu, no czasami tak jest, samochód, no. Liczniki, tutaj mamy jeszcze tradycyjne, analogowe tarcze, chociaż po środku znajdzie się kolorowy wyświetlacz LCD. Czekajcie, to jeszcze display przyciśniemy i co tutaj jest? No i proszę bardzo, Eco Lamp nawet. Takie ustawienia. Tu będzie lepiej pokazane, jest teraz Eco Mode. Tutaj Sport S i Sport S Plus. Utwardzone zawieszenie. Jest to aktywne zawieszenie. Amortyzatory po prostu nam się utwardzają. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Też się zmienia troszeczkę ten ekonomizer w obrotomierz się jakby zmienia. Ale nie jest to LCD, tylko po prostu w zależności od trybu inne ikonki tutaj nam się odpalają. O, tutaj przeszycie. Widać od razu, deska jest cała w skórze. No, wygląda zupełnie inaczej, znacznie nowocześniej niż w poprzedniej generacji GS-a. Bardzo ładnie, świeżo wygląda wciąż ten środek, mimo lat. Jakościowo, no to jest liga. Auto jest z USA, także temperatura w stopniach Fahrenheita. Fizyczne przyciski, tutaj od radia, media, utwory, głośniki.
tu fajny taki opór, jak w takich starych wieżach, jakby to bardzo premium, tak to jest w odbiorze. Jeszcze tutaj szybko schowek, też miękko opada, cały jest flokowany. O kurczę, a tutaj coś do otwierania bagażnika, czy się otwiera bagażnik, czy po prostu blokuje? No nie, a już nie będziemy sprawdzać. To wszystko jest tutaj miękkie, tutaj jest miękko, tu jest nawet bardzo miękko. Te śliczne drewno, jest taka meblościanka, ale taka dumna meblościanka, pod tym uchwyty na kubki, podgrzewanie, wentylowanie, gałęziusz elegancki, skórzany, analogowy, żaden joystick jeszcze tutaj. Skrzynia biegów ECVT, ale to o tym Wam poopowiadam trochę później. No i tutaj jest taka podpórka do takiego jakby takiej myszki do sterowania systemem multimedialnym. Są tutaj podstawowe takie przyciski, no ale tym się steruje. No i tak jakby chodzimy sobie i to jest ciekawe dość, bo jak chodzę sobie tu w boki po ekranie, to jakby te całe przejścia jakby tak się kleją tych ikonek. Ciężko to wytłumaczyć, takie zblokowywania są. No to tak to tutaj wygląda. Można jeszcze przejść całkowicie w bok. No to komputer pokładowy, albo klimatyzacja tutaj, albo audio z tej strony. Tak jak w BMW, taki dzielony jest ekran. Tu przejdziemy na przykład, o tak, to jest cały tutaj system do eco-drivingu, nie no, komputer pokładowy po prostu. Audio, muszę przyznać, gra tutaj naprawdę bardzo spoko, mimo iż Marka Lewinsona tutaj nie ma. No, nawigacja, pojazd, jakieś ustawienia, przez Bluetooth też możemy sobie muzyki tutaj słuchać, konserwacja. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, nie jest to aż tak super wygodne, jak na przykład rolka by tu była. Tu jest rolka od zmiany trybów jazdy, o, normal, jeszcze jest czwarty tryb, normal, tutaj jest Eco, jazda na prądzie, EV Mode, to jakby wymuszę, żeby jak najwięcej jechać tutaj na prądzie, no i Snow i tutaj mamy, o, podłokietnik, schowek, podłokietnik regulowany jest w jednej płaszczyźnie, od rolety, od czujników parkowania, USB, obsługa tempomatu. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Mamy tu jeszcze takie manetki do wirtualnych biegów, gasimy. Zobaczmy sobie pod maskę. No to jeszcze dodatkowe przyciski, proszę bardzo, podgrzewana kierownica, kontrola trakcji, blind spot. Świetnie, że tu jest osobny przycisk na spryskiwacze lamp. O, i schoweczek. Właśnie to jest często wada w samochodach, szczególnie pamiętam w Alfie 159 strasznie płyn do spryskiwaczy wciągają spryskiwacze reflektorów, a tu kiedy chcemy to używamy, a kiedy nie, no to nie. I cyk, hybrydka, dumnie oznaczone. Widać okablowanie, ale taka całkiem męska jeszcze, no bo V6 połączona z silnikiem elektrycznym. I tak, spalinowa jednostka, 3,5 V6 generujące jakoś prawie 300 koni mechanicznych, 296 kuca oraz 352 Nm. No nawet auto z takim silnikiem już by się fajnie odpychało. I tutaj muszę zaznaczyć, że spalinowa jednostka pracuje nam w cyklu Atkinsona. I to jest różnica największa pomiędzy GS-em trzeciej i czwartej generacji, jeśli chodzi o silnik, to już nowsza generacja hybrydy. Tam było w cyklu Otta, tutaj Atkinsona. Jeśli chodzi o silnik elektryczny, 272 konie mechaniczne oraz 275 Nm. Łączna moc tego układu to 345 koni mechanicznych. Moment obrotowy nie jest podawany. Auto na pusto waży 1820 kg, przynajmniej według ADAC. Właściwie tutaj ważył ten samochód nawet i wyszło jakoś 1900 kg, rozkład masy 50/50. No hybryda, nie jest to lekki samochód. Na prądzie przejedziemy mniej więcej do 4 km, ale to w zależności od ustawień, no co tutaj nam w środku działa, od jazdy i tak dalej, od temperatury, od pogody. Czyli tak, masę mamy podobną jak poprzednia generacja. Współczynnik oporu powietrza 0,27, także całkiem spoko. Ale jest też taki sam jak w poprzedniku. No ale właśnie ta kolejna generacja hybrydy, no i to, iż pracuje tutaj spalinówka w cyklu Atkinsona, sprawia, iż ten wóz mniej więcej o 35% ma niższe zużycie paliwa, także całkiem sporo. Powiem tak, aktualny właściciel, jeden z widzów, którego serdecznie pozdrawiamy, ma ten samochód od kilku miesięcy, ale poprzedni właściciel przez 4 lata nie kasował zużycia paliwa, no i tutaj średnie zużycie wychodziło 6,8 litra, jednak jeździł więcej po mieście raczej tym autem, ale 6,8 litra, taki wóz, no 350 koni prawie. I osiągi do pierwszej setki według deklaracji producenta powinniśmy się tym autem rozpędzić w 5,9 sekundy.
Prędkość maksymalna 250 km na godzinę, bo kagańczyk i dobrze wiemy po próbie autostradowej poprzedniego GS-a, że jest to jak najbardziej do osiągnięcia, jednak no tutaj mamy wersję ze Stanów, no to kagańczyk jest troszeczkę niżej, no ale 100-200 jak najbardziej można mierzyć. No to co, myślę, że przenosimy się pod autostradę, soundchecku już sobie nie będziemy robić, no po prostu, no dobra, odpalę i tylko tak tutaj przez otwarte drzwi. Ale tutaj pachnie skórami, wiecie, no to jest hybryda, no proszę bardzo. No nie poszalejemy, tutaj dostojnie się jeździ tym autem, nie jakieś przygazówki. Jesteśmy na miejscu, odpalamy samochód, najpierw damy sobie zapłon, bo chciałem wam tutaj coś pokazać. Jechałem sobie w miarę spokojnie, od 50 do 100 km na godzinę prędkości, wioski niemieckie i krajóweczki. 6,6 litra na 100 km średnie zużycie paliwa, a tak jadąc sobie wiecie. Myślę, że jakbym jechał na wynik, nawet by tutaj piątka z przodu się pokazała. Kurczę, przyznam, odczuwalnie mniej pali ten samochód niż GS poprzedniej generacji. No ale dobra, odpalamy, kasujemy sobie zużycie paliwa, no widzicie troszeczkę tutaj przez te matę jest błędów, ale no i dobra. D. Na razie spokojniutko. Jeśli chodzi o gamę silników w takim GS-ie, no jest ona naprawdę bogata, bo możemy mieć tutaj wolnosącą V6 250. Można mieć 4-cylindrową hybrydę, 6-cylindrową hybrydę, tak jak tutaj. 2.0 turbo może być, no i GSF V8. To co? W trybie normal sobie pojedziemy. Jeśli chodzi o przyspieszenie do setki, sprawdzałem to i ogólnie w trybie normal i w trybie sport, czy też sport plus jest tyle samo. Kurde, Raceboxa nie włączyłem, no to czekajcie, bo tutaj trzeba od razu 100-200 zbadać. 0-100 wyszło takie samo powtarzalne ciągle. No i dobra. To w trybie normal, o. A jak tu się depnie, to jest ciągle tak samo. O ile wiem, ECVT ma tutaj dwa przełożenia. No i 15.09 i prawie było równo, ale no tak spodziewałem się mniej więcej takiego czasu. Ile? 15.3 tamten Lexus miał? Jakoś coś takiego, nie? Dobra. Tutaj sobie może 200, aha 250, no nie da rady, kurczę, bo jest kagańczyk niżej. Trochę jest mgła, trzeba uważać. No widzę wyprzedzanie, dobra, odpuszczę. No może tutaj sobie VMAX zrobimy. Tak czułem, to teraz jest chyba pod wiatr nawet, jak tak stałem. No nie widzę turbin wiatrowych. No i kagańczyk 221 km na godzinę. No może tak jechać na kagańczyku. Dobra, hamujemy. O, podładujemy sobie troszkę baterię, bo trochę nam zeszło. Średnie zużycie paliwa 26,6 litra. No ale jak tak będziemy ostre, no to tak będzie. Właściciel robi trasy tym samochodem, raczej nie zamula 120, tylko bardziej 170, raz 140, zależy jakie ograniczenie, głównie za granicą i po Niemczech, także spokojnie. I zużycie przy takiej dynamicznej trasie, ale nie upalaniu, no to takie 8 z kawałkiem, 9 z kawałkiem, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to jak jest 100-200, może byśmy jeszcze raz sobie mierzyli? Nie, w drugą stronę. Zawrócimy i sobie zmierzymy. Wewnątrz jest cichutko, przyjemnie, fajnie. Naprawdę jest kultura. No szkoda, że ten kagańczyk tutaj jest tylko, no. Pewne prowadzenie. No, zero stresu, zero stresu. Dzisiaj troszeczkę ruch jest. No jak to nagrywam, to taki okres między świętami a Sylwestrem. Ale ten wóz jest dość dynamiczny, 100-200, nie ma tutaj problemu, by jeszcze raz to zmierzyć. VMAX 221. On by tutaj szedł. On chce. Patrzcie,
tak się tutaj bujnąłem, ale 222 przez chwilę pokazał, trochę kurczę, nie opamiętał się. No i dobra, jedziemy na zjazd na Szwed, zawrócimy, sprawdzimy jeszcze raz 100-200. 23,7 zużycie paliwa, 23,4 nawet. Ale powiem wam, jeśli chodzi o takiego Lexusa, jaki tu jest fajny feeling auta. Jakoś tak, nie wiem, obsługujemy to wszystko, czujemy, że jest to japoński samochód, wszystko sprawia wrażenie takiego sprawiedliwego, jak właśnie rodzina dzieląca się opłatkiem na święta. No i też takie premium, mocne premium. Kurczę, no super. Dobra, sound check. No, bzyczy sobie tutaj wydeszek, ewidentnie słychać, że jest tutaj 6 cylindrów pod maską, ale wydech jest seryjny, no bo tak powinno tutaj być. Nie powinniśmy kastrować takiego auta, takiej limuzynki z jej walorów przecież, żeby tutaj pops and bangs było, no nie. A dajmy sobie tutaj na ten Sport Plus. No, jest od razu sztywniej. Jest normalnie sztywno, podskakujemy. No i tutaj silnik chętniej wkręca się od razu na obroty. Prowadzenie, kurczę, trochę jak BMW 5 nawet bym powiedział. Układ kierowniczy jest inny, bo tutaj trzeba się jednak bardziej trochę nakręcić. W BMW po prostu inne jest przełożenie. Co tutaj pociśniemy? Zobaczymy. Może będzie. 15 sekund, przecież ten samochód ma 100-200, no to może damy radę. Nie potrzebujemy jakiegoś długiego dystansu, damy radę. No, teraz jest równiutko 14,92 100-200. No i ten kagańczyk. Ale ten samochód chciał... Ej, 14,9, kurczę, 100-200. Bardzo ładnie. No ja wiem, 345 koni mechanicznych, ale prawie 2 tony masa własna. Dobra, co? Myślę, że to by było na tyle. Pomiary mamy zrobione. No szkoda jedynie, że ten kagańczyk tutaj jest, szczerze mówiąc, ale panie drogi. Mimo wszystko była to bardzo fajna, bardzo przyjemna dla mnie próba autostradowa. Mam nadzieję, że ten wóz wam się niesamowicie podobał. Bardzo fajne są GS-y, szczególnie tej generacji. No szkoda, że GS 5 nie powstał. ES jest fajny, ale GS, kurczę, wydawałoby się, że jakby to troszkę wyżej coś takiego. No. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.